Cześć wszystkim, ja jestem Monika, a to kanał Pandastic Art. Dzisiaj przychodzę z filmikiem do wszystkich tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze wzorami alfa, dzięki którym możemy stworzyć piękne breloczki i bransoletki oraz obrazki na ścianę, takie jak na przykład ta bransoletka. Jeśli chodzi o wzory alfa pattern, to jest całkiem inna technika, aniżeli takie normalne wzory, które większość z nas robiła za dzieciaka. Jodełki te sprawy, ze względu na to, że w jodełkach, takich zwykłych bransoletkach, bazujemy tylko i wyłącznie na sznurkach, które mamy. Robimy nimi supełki wokół siebie nawzajem, a w tych bransoletkach potrzebujemy sznurków bazowych i sznurków, że tak powiem, pracujących, czyli właśnie na przykład ten niebieski tutaj będzie pracujący, a no tutaj widać, że każdy supełek, mam nadzieję, że widać, bo nie mam znowu podglądu, każdy supełek jakby jest, tu mamy wzdłuż tego, są sznurki bazowe i przez nie się przeplata, tak wiecie, na zmianę sznurki pracujące właśnie z tymi kolorami. I najtrudniejszą rzeczą jest właśnie zmiana kolorów w tym wszystkim, żeby się nie porobiły dziury, ale to jest bardzo łatwa rzecz do ogarnięcia, co zobaczycie w dalszej części filmiku. Jeśli chodzi o szukanie wzorów, no to tak jak zawsze podlinkuję Wam moje konto na stronie Bracelet Book w opisie, ale właśnie stamtąd możecie przejść sobie do strony głównej ze wzorami. Oczywiście możecie poszukać też na Instagramie jakichś wzorów albo na Pinterestie, naprawdę jest tego dużo, ale właśnie i tak większość się sprowadza do strony Bracelet Book, z tego co ja widziałam przynajmniej, więc w sumie tam jest taka większa skarbnica, więc jeśli byście chcieli, to wiadomo, oczywiście szukajcie, znajdziecie, ale właśnie najbardziej sprawdzonym dla mnie, też najbardziej wygodnym sposobem jest właśnie strona Bracelet Book. Ze względu na to, że też się można pochwalić swoimi pracami i też jakby to jest bardzo duży feedback od innych osób, można tworzyć własne wzory, naprawdę tam jest bardzo duża społeczność i też można dzięki swojej pracy zdobywać różne rangi, które w sumie to nic nie dają, ale to zawsze jakaś dodatkowa satysfakcja i motywacja do tworzenia. Więc jeśli jesteś gotowy i już znajdziesz swój jakiś wzór, dzisiaj się zajmiemy tym konkretnym wzorem, aczkolwiek pokażę Wam tylko takie podstawowe rzeczy, jakim jest technika prostych krawędzi i zmiana koloru, bo w sumie to o to tylko chodzi, ale też jakby wzór podlinkuję Wam konkretnie na dole. Jeśli chodzi o początek i o koniec, pokazywałam je Wam w filmie tydzień temu, więc jeśli mi się uda, to będzie w kartach. Powinien Wam gdzieś wyskoczyć. Tutaj chyba. Miejmy nadzieję, że tutaj. Zawsze się śmiałam z youtuberów, jak nie wiedzieli w której stronie, ale chyba tutaj. Więc zobaczymy. To jeszcze jest dla mnie po prostu temat niezbadany, jak się dodaje karty. Więc tak, jeśli byście chcieli zacząć, to tam też wyjaśniam, jak zrobić te początki trójkątne, bo które się Wam przydadzą nie tylko do tego konkretnego wzoru, ale też oczywiście do innych Waszych prac. Jeśli chodzi o wzory alfa pattern, to są breloczki z takimi różnymi wzorami, które nie są w jakiś sposób konkretny, symetryczne. Ja tutaj mam większość świątecznych niestety, ale też właśnie one są przeróżne na stronie Bracelet Book. Znajdziecie tego od groma. I wiadomo, jest wiele technik ich wykonywania, może nie tyle technik, ale takich kruczków, które ułatwiają pracę. Ja na przykład cały czas pracuję na zasadą prostych krawędzi, żeby one naprawdę były proste, żeby one się w żaden sposób nie zawijały. I właśnie tę metodę Wam dzisiaj na przykład pokażę. No i też wiadomo, wszystko zależy od tego, jak bardzo chcecie eksperymentować. Jak widzicie, w różny sposób można zaczynać te breloczki. Można zaczynać tak, jak
pokazywałam Wam w tamtym tygodniu taką pętelką i trójkątnym początkiem. Można zaczynać pętelką i podwójnym trójkątnym początkiem, tak jak tutaj, czy nawet i w tym troskliwym misiu. Tutaj też są takie drobne, ale dalej to są w teorii 2 małe trójkąciki. Można właśnie zaczynać na karabinczykach. Na karabinczykach będzie o wiele wygodniej zaczynać. Też sięgnę po mój zbiór większych prac. Można robić obrazki takie, wiecie, do zawieszenia na jakichś patyczkach. Ten jest w ogóle na sprzedaż, jakby ktoś chciał. Jest przecudowny, ma taką... to jest w ogóle z włóczki. I bardzo często zamieniam albo właśnie mulinę na kordonek, czy mam coś z kordonka. Nie dam sobie głowy uciąć, ale chyba ten niebieski stąd to jest kordonek. Wygląda jak kordonek. Kordonek się bardziej świeci. Tutaj mam ten środek niebieski, nutki jest kordonka. Czy to jest ten sam kolor? Czy ja wiem? W sumie nie wiem. No to sobie jednak nie dam głowy uciąć. Ale właśnie na kordonek na pewno Van Gogha, jeśli byście weszli na mojego Instagrama, to Van Gogha robiłam z kordonku. Można po prostu zaczynać, że tak powiem, na płasko, tak jak zakładki. Też na pewno pojawi się prędzej czy później film z zakładkami, jak właśnie zrobić tutaj, tak żeby tu była pętelka, bo tutaj normalnie jest pętelka, przez którą jest przewleczony ten chwost. Tak samo zakończenia są różne, można zrobić właśnie takie zakończenie makramowe, które raczej wykorzystuję przy większych projektach. Można po prostu dobrze zabezpieczyć i puścić wolno. Sądzę, że bardzo słodko to wygląda. Tył w ogóle jestem tak dumna z tej pracy, bo on jest tak estetyczny, ten tył. Można zakończyć w taki sposób właśnie. Też można właśnie zrobić podwójne trójkąty. Można zrobić pojedynczy trójkąt. Albo można po prostu gdzieś miałam jedną pracę, ale gdzieś, któraś to ona jest. Ha, ha, ha. Nie mam, a mam tylko właśnie w swoim przepasnym pudełku. Po prostu idąc po najmniejszej linii oporu można zrobić tylko i wyłącznie supełek, łącząc wszystkie bazowe sznurki. Na pewno też można się zainteresować i zrobić takie, wiecie, w danym kształcie. Ja tutaj mam właśnie tą ośmiorniczkę i tutaj natomiast będzie sort 2 breloczków z Wielkanocy tym razem, bo ja taka świąteczna dziewczyna jestem. Tutaj mamy kurczaczka i co? I króliczka. A dzisiaj zajmiemy się pokazaniem techniki na tym wzorze. To jest 53479 na Bracelet Book od Beep 3.4 albo 3.3, bo nie widzę co napisałam. Potrzebujemy 8 kolorów. Ja w sumie nie wiem, czy mam 8 kolorów, bo pierwsze, co jest najważniejsze, właśnie wybrać wzór. To jest bardzo trudne, patrząc na ilość wzorów na stronce, którą zawsze macie podlinkowaną w opisie filmu i też macie link do konkretnego wzoru, którego używam. Na chmurki biały, na tło niebieski i tak. I na gwiazdki mam żółty. No i teraz tęcza. Tęczę wzięłam z jakichś takich skrawków, które miałam gdzieś tam z innych projektów, bo też nie ma co na takie kawałki, które są tutaj bardzo małe, zaczynać nowej szpulki muliny. Motków muliny? Szpulka? Nie wiem. No, tak jakby tego o muliny, więc mam czerwony, bo nie chciałabym pastelowej tęczy, więc czerwony. Pomarańczowy, bo ja nie używam pomarańczowego, więc do tego tutaj akurat jest motek. Żółty, bo też nie używam żółtego, a on jest inny niż ten. Może w kamerze będzie wyglądał. Nie, wygląda chyba tam inaczej, bo ten mi się wydaje, że był za mdły, a ten jest moim zdaniem taki jakby w porządku do tego
do reszty kolorów. Zielony, niebieski, też właśnie, żeby on pasował, a nie był taki od czapy trochę. No i fioletowy. Więc w sumie raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolorów. Więc w sumie jest w porządku. Bo chyba tylko ten po prostu żółty dołożyłam. A nie. Tak, tutaj żółty dołożyłam. Tu widzę, że niebieski też jest w innym kolorze niż tło. Okej. Więc jeśli to mamy, to potrzebujemy obciąć, bo te wszystkie kolory odkładamy na bok póki co. I potrzebujemy obciąć sznurki bazowe. Więc jeśli ktoś oglądał film z tamtego tygodnia, to się pewnie będę powtarzać, ale ja polecam sobie na pierwszy projekt wziąć jakiś taki mniejszy projekt, na przykład, który ma 20 długości, potem ma 94, 20 długości i obciąć z takim dość w miarę dużym zapasem, obciąć sznurki bazowe, no i sobie od tego wymierzyć, ile tam było napisane, na przykład, nie wiem, 25 rzędów, no i ile tam nam zajęło, ile jest długości muliny. Ja tak sobie raz na jakiś czas robię właśnie taką kartkę i tutaj jest właśnie z jakiegoś tam projektu sprzed roku w ogóle, ale no nieważne. 37 cm na długość miał 37 rzędów na długość mi wyszło 7 cm i po prostu sobie tę proporcję to liczę, że 37 rzędów to 7 cm, no to 94 rzędy to ile to będzie centymetrów, no i sobie mniej więcej od tego właśnie obliczam, ile to będzie jedna długość, no i to razy 2, żeby obciąć sznurek, no bo w sumie w każdym przypadku, czy karabinczyku, czy takiego czegoś, potrzebujemy podwójne sznurki. Tak. I w tym momencie ja już zrobiłam taki trójkątny początek w tamtym tygodniu w filmie, więc jeśli chcecie zacząć od trójkątnego początku, jeśli chcecie robić konkretny ten wzór na przykład, no to zaproszę Was właśnie na film z tamtego tygodnia, żeby się już nie powtarzać, żeby też nie mieszać tych. I tak, ja jestem w miejscu tutaj, gdzie już będę wplatać biały. Będziecie pewnie mieć to nawet na ekranie, więc ja się nawet nie wypowiadam co, gdzie, jak i gdzie nie pokazuję. Będziecie to mieli. Tutaj mi odstaje sznurek z pętelki i sznurek, którego nie potrzebowałam, bo był dodatkowy jeden. Więc tak, jeśli chodzi o te wzory, to na Bracelet Book na stronce macie takie schematy ze strzałkami. Ja szczerze chyba nigdy ich nie używałam, tylko używam właśnie tych takich, no tak jak tutaj widzicie, tych z kwadracikami, bo po prostu nie potrzebuję wiedzieć, czy mam iść w prawo, czy w lewo, bo to zależy w sumie od tego właśnie, jak zrobię początek. Więc biorę tylko ten schemat właśnie kolorystyczny, bo to też od razu łatwiej jest na przykład mi policzyć, zobaczyć, jak to ma wyglądać i w ogóle. Więc się tym nie przejmujcie, moim zdaniem, za bardzo. I tak, ja zaczynam, mam zaczęty ten początek, więc po prostu, wiecie, jeśli zaczynacie na przykład z karabinczykiem, po prostu doklejacie sobie sznurek gdzieś tam z boku, ten, którym będziecie pracować, no i robicie 2 razy, w zależności czy idziecie w lewo, czy idziecie w prawo, 2 razy w jedną stronę. No ja będę szła teraz w lewą stronę, więc robię 4 z brzuszkiem w prawą, 2 razy na tym samym sznurku. No i jak widzicie, w sumie i robię tak cały czas, w tą samą stronę, dopóki nie będę miała jakiegoś innego koloru, albo nie skończę rzędu. Dobrze, więc ja zrobiłam już pierwszy rządek, no i będę miała teraz zmianę na
biały kolor. Niefortunnie się złożyło, że pierwsza zmiana, którą wam pokażę koloru, będzie na skraju, bo to jest najgorsza zmiana w sumie. W sensie, może najwięcej rzeczy pójść nie tak i wtedy się zrobią nam dziury. Więc biorę kolor, na który mam zmienić ten niebieski, w tym przypadku biały. No i przyklejam sobie gdzieś tam go z boku, żeby się trzymał. No i tak. Te sznurki, które nie potrzebujemy, odłożę na bok, żeby wam nie przeszkadzały w jedzeniu. I to jest tak. Ten motek to jest mulina pracująca. Biały dokładam w tym momencie. A ten po lewej stronie sznurek to jest mulina, jakby sznurek, który bazowy. No i tak, i biały przekładam poniżej tych dwóch kolorów. I to dotyczy jakby zmiany na każdym brzegu. Jakby nie tylko dlatego, że my dokładamy tą mulinę, ale tak, musi być poniżej, pod oboma sznurkami. Pod dwoma sznurkami. I robimy po prostu w ten sposób. I tu będzie od razu zastosowanie właśnie tej techniki prostych brzegów. Więc wszystko, co można, tutaj jest. Więc tak, po prostu przykładam pod dwoma. Widzicie? Jakby ona jest i pod jednym, i pod drugim niebieskim. No i ignorując w sumie ten niebieski, którym robiliśmy tło, robię na tym ostatnim bazowym sznurku pętelkę. Na zewnątrz i teraz do wewnątrz, a że pod spodem też mam dalej biały, no to znowu na zewnątrz i do wewnątrz, bo to jest właśnie ta technika prostych brzegów. A jeśli nie jesteście do końca pewni, czy wiecie, o co chodzi z tym robieniem zupełków, no to cały więc chodzi o to, że po prostu robimy taką czwóreczkę i kolorem przekładamy poniżej sznurka bazowego i podciągamy do góry. No i tak właśnie robimy 2 razy w tą samą stronę. Tylko w zależności, czy idziemy w prawo, czy w lewo, robimy 2 razy w prawo albo 2 razy w lewo, tak? No i teraz mamy już tutaj pół chmurki prawie że zrobione. No i teraz muszę przerzucić się znowu na niebieski. No i w tym momencie mam pół chmurki zrobione, więc muszę przerzucić się znowu na niebieski. Więc ten biały, który chcę zamienić, odkładam do góry. Widzicie, tutaj jest ten biały, który od dołożenia, jakby do klejenia, a tutaj jest ten, którym pracowałam. No i biorę z powrotem ten kolor, na który chcę zmienić, albo ten, który chcę dołożyć, na przykład, wiecie o co chodzi. No i robię znowu czwóreczkę na kolejnym sznurku, czyli w tym przypadku trzecim od lewej. No i robię normalnie czwóreczkę i do góry. I teraz, to jest półsupełka, prawda? I teraz przykładamy do dołu ten biały, tak, żeby on był pomiędzy naszymi supełkami, jakby pomiędzy naszymi częściami supełka. No i znowu robię tym niebieskim czwóreczkę. Tak samo jak przed chwilą. No i ten biały jest, tak widzicie, tak pomiędzy tym supełkiem. No i to właśnie na tym polega zmiana koloru. No i lecę do kolejnej zmiany koloru, czyli mam teraz 2, 4, 6 niebieskich, więc sobie robię je normalnie. No i teraz znowu muszę zmienić kolor, tym razem na biały, więc odrzucam ten niebieski na górę, biorę biały, który gdzieś tam sobie grzecznie na mnie czekał i robię czwóreczkę z białego. Ojej. Robię czwóreczkę z białego. Odkładam biały, przekładam do dołu
niebieski i robię drugi raz czwóreczkę z białego. No i ten niebieski jest tam po środku i on się nam ładnie zmienił. No i mam jeszcze jeden do zrobienia biały. I teraz go znowu zmieniam na niebieski. Dzięki takiej technice zmiany nasze breloczki czy prace nie będą raczej za bardzo odstawały i będą równe pod tym względem, że nawet nie będzie jakoś odczuwalna ilość zmian w tym miejscu, w którym no nawet były same, jakby sam beżowy, no to ona jest cały czas tak samo, jakby nic jej tak, wiecie, nie wybąbia, że tak powiem, w miejscu, w którym jest najwięcej zmian. Więc jakby dzięki temu sposobowi, bo jak możecie znaleźć na internecie jakieś inne sposoby, no to czasami są takie, na przykład jak jest tutaj właśnie jakby były te chmurki, no to te chmurki by były trochę takie 3D, żeby przejeżdżając ręką by było czuć, gdzie jest chmurka, a gdzie nie, a tutaj nie mamy takiej sytuacji, co wydaje się też moim zdaniem bardziej estetyczne. No i teraz niebieski do końca tego rządku, więc pokażę Wam jeszcze raz, na czym polega ta technika prostych boków. Więc tutaj mam niebieski i ostatni po prawej stronie sznurek bazowy. No i robię czwóreczkę na zewnątrz. Do wewnątrz. Na zewnątrz. I do wewnątrz. I dzięki temu przechodzimy płynnie do kolejnego rzędu, bo też jeśli na przykład byście zrobili 2 razy na zewnątrz, 2 razy do wewnątrz, to Wam się zrobi taki półokrąg na końcu, co czasami wygląda moim zdaniem uroczo, i czasami jak patrzę właśnie na stronce, na pracę innych osób, to tak sobie myślę, że no fajnie by było tak tam, bo czasami to fajnie wygląda, ale jakoś to mnie nie przekonuje jednak aż tak bardzo. No a tutaj mamy na pewno, że to będzie dobrze wyglądać też estetyczniej, więc tak. Więc to w sumie na ten moment tyle, jeśli jakby wszystko tak samo będzie później działać ze zmianą na żółty czy na cokolwiek innego. Może się jeszcze spotkamy, jak będę robić tą tęczę, bo to też by było ciężkie zmieniać, w sensie w sumie nie tyle ciężkie, ale widziałam właśnie na stronce, że dziewczyny, nie chłopaki też oczywiście, robią tak, że zostawiają końcówki tych kolorów, tak żeby odstawały, więc pokażę Wam, jak to zrobić, bo sądzę, że to będzie wyglądało bardzo uroczo, więc tak. Więc wrzucam Wam muzyczkę i Wy sobie tam ćwiczcie i towarzyszycie mi przy robocie.
taki moment, w którym stwierdziłam, że jednak muszę zmienić swoją koncepcję, bo tutaj mi zostało tylko tyle i mniej więcej te 2 motki muliny, które miałam, w sensie nie motki, ale kawałki muliny, które miałam na tło, mniej więcej były tej samej długości, czyli około 5 metrów. I tutaj no nie jestem pewna, bo jestem w tym momencie w tym miejscu. Nie jestem pewna, bo tak mniej więcej do połowy, no to dotąd nie dam sobie ręki uciąć, że to mi wystarczy, więc też nie potrzebuję chyba aż tak długiej tej bransoletki, bo ja raczej nie robię jako bransoletek, tylko jako breloczków, więc jako breloczki, więc po prostu sobie skończę tutaj, zrobię jeszcze 2 rzędy tego niebieskiego, żeby było pomiędzy tą gwiazdką a tęczą i właśnie zrobię wtedy tą tęczę i tutaj będę szła do tego momentu mniej więcej. I sądzę, że dzisiaj to skończę, więc też o to chodzi. I mam nadzieję, że widzieliście jeszcze raz. Więc jestem tutaj. No i po prostu zrobię jeszcze 2 rzędy niebieskiego i zacznę robić tą chmurkę z tęczą. No i później tutaj będę szła do tego momentu i też to może mi się uda dzięki temu dzisiaj skończyć. Ja na pewno nie będę musiała się martwić, że mi nie wystarczy muliny, no bo w sumie ucinam tyle bransoletki, prawie jak połowę bransoletki mam wrażenie, więc no. Dobra, i jestem w momencie, w którym trzeba wrzucić czerwony kolor. Ten żółty to jest ten do gwiazdek, ja go zostawmy w spokoju. W ogóle całą tęczę może z wami zrobię, a co? I przyklejam sobie gdzieś tam z boku ten czerwony, żeby mi nie uciekał. I wymieniam biały na czerwony, więc robię czerwoną pętelkę, przekładam przez nią biały, patriotycznie się zrobiło, i czerwony drugą część supełka, no i już mam. I teraz tak. Ja nigdy tego nie robiłam, więc w mojej głowie to wygląda tak, że robię cały rządek, bo ja kiedyś robiłam, może wam pokażę. Kiedyś robiłam coś, co się nazywa rug bracelet chyba, nie pamiętam, czy tak to się nazywa, ale że wiecie, właśnie z takich skrawków. I w mojej głowie to będzie wyglądało tak samo jak robienie tego, to też robiłam pierwszy raz. W ogóle mam bardzo ładny komplecik, w sensie nie wiem, czy ktoś takie kompleciki by chciał, ale moim zdaniem to też wpływ w mojej serii świątecznej, ale sądzę, że to jest taki urocze, że znaczy nie musi być tylko świąteczna. Mam właśnie taki malutki breloczek i bransoletkę. Więc może być na przykład, wiecie, dla dziewczyny, dla chłopaka, czy coś tam. Sądzę, że bardzo, bardzo cute, ale to tylko moje zdanie. Więc mam nadzieję, że to wyjdzie tak samo, jak ja bym chciała, bo w sumie to trochę inaczej to wyglądało, ale no nieważne. Więc robię czerwonym do końca. Boże, ale to będzie przypał, jak mi nie wyjdzie. Robię czerwonym do końca. No i właśnie na ostatnim, zamiast raz na zewnątrz, raz do wewnątrz, to zrobiłam 2 razy na zewnątrz. I teraz odetnę sobie dłuższy kawałek. Czy wy widzicie w ogóle? Widzicie, świetnie. Coraz lepsza ze mnie ta youtuberka. Odetnę sobie większy kawałek, żeby móc odkleić. No i przyklejam w tym miejscu w sumie pomarańczowy. Może za dużo zostawiłam, ale wiecie, więcej mniej zrobię, ale z mniej więcej nie zrobię, no.
taki mały kawałek mi się urwał. I teraz robię 2 razy do wewnątrz tym pomarańczowym. W mojej głowie ma to sens i się trzymam tego, że to ma sens. I póki co wygląda, jakby to miało rację bytu. No i robię właśnie tak, jak chcę we wzorze ten do tego samego miejsca, co zaczęłam czerwony. Dobra, no i teraz zmieniam na biały, więc robię białą połówkę, przekładam pomarańczowy i znowu biała połówka. I sobie odetnę już, żeby mi to nie przeszkadzało, ten pomarańczowy. W ogóle mam takie piękne nożyczki. Kiedyś na temu zamówiłam. Przez temu mogę być bankrutem. Przysięgam. Ja sobie to odkładam tam gdzieś tam, podkładam pod to, gdzie podklejam do tego, co odkładałam czerwone. No i tym białym robię według wzoru ale mi tu wyszedł, pomarańczowy mi tu wyszło. To pociągnąć, nic się nie stanie, a będzie lepiej wyglądać, więc tak. Do przedostatniego w sumie. Tutaj mamy pod spodem ten niebieski z tła, więc go odkładam. I jeszcze raz wam pokażę zmianę koloru na krawędzi, czyli jak już mamy taki, wiecie, w trakcie, że tak powiem, ten kolor, bo tam był dołożony z zewnątrz, więc jak mamy w trakcie, to go odkładamy po prostu sobie do dołu. Bierzemy ten kolor, który chcemy zmienić, tak żeby on przechodził ponad ten kolor, którym robiliśmy, i robimy raz na zewnątrz, raz do wewnątrz, raz na zewnątrz, raz do wewnątrz. No i teraz muszę z powrotem zmienić na biały. Dobrze, dobrnęliśmy do końca bransoletki. Jeśli chcecie zobaczyć jak zrobić takie zakończenie, to zapraszam na filmik sprzed tygodnia. No i teraz zostały nam zakończenia. W ogóle bardzo dobrze, idealnie mi się zmieściło mulina, bo się zrobił jakiś taki supełek, którego mi się nie chce już dzisiaj rozsupływać, więc idealnie mi wystarczyło. I możemy zrobić albo twisty, albo warkoczyki tutaj. Ja w sumie jeszcze nie wiem, co chcę zrobić, ale na pewno sobie, widzicie, nie wiem, czy widać, ten jeden jest jaśniejszy, bo to właśnie, więc to, aczkolwiek nie wydaje mi się, że to jest aż taka duża różnica, aczkolwiek w kamerze wydaje się większa, w realu mniejsza, więc zobaczymy. Tu będzie po 7,
więc ani na twisty, ani na warkoczyki. Aczkolwiek chyba właśnie zrobię te twisty. I tyle. Więc dzielę na pół. No i twisty w sumie uczyłam was jak robić twisty w moim pierwszym filmiku na kanale, więc tam was odsyłam link. Okej, i właśnie tu mam twisty, więc sobie już możemy odkleić całą bransoletkę. Ja was może trochę oddalę, aczkolwiek jest już wieczór w porównaniu do tego, kiedy zaczęłam nagrywać wieczór. Dokładnie w tym momencie jest 21:07, więc już mam tu lampę rozstawioną bardzo mocno. Jest ciemno, ale no przeżyjemy to chyba jakoś, więc ja sobie to odkleję i was trochę przestawię, żebyście widzieli wszystko. W sumie odtąd dotąd to jest jakieś 15 cm, ja zazwyczaj tak robię bransoletki. Tylko wydaje mi się, że krótka pewnie przez szerokość. No i teraz trzeba przejść do obcinania końcówek. Z jednej strony to jest najbardziej satysfakcjonujące, z drugiej strony to jest najbardziej stresujące. Dla mnie przynajmniej. Więc co potrzebuję? Nożyczki. Co potrzebuję? Nożyczki i lakier do paznokci. Więc tak na początku sobie odetnę końcówki tutaj z twistów. Które zostawiłam. Oczywiście nie musicie tego robić. Nie musicie zostawiać. Aczkolwiek wydaje mi się, że po pierwsze robota łatwiejsza. A po drugie, że to będzie fajnie wyglądać. O. Tak, i ja mam tu taką pensetę. Ona jest bardzo ostra. Ona jest bardzo ostra, jak widzicie. I sobie nią tak podziabię, żeby to rozczesać. Ale to wygląda niby nic, albo właściwie taka mała rzecz, ale jednak jakoś tak zawsze to urozmaica. Z tego wygląda ta bransoletka skończona. Mam nadzieję, że tipy, które wam dałam, się przydały. No i tak się właśnie prezentuje nasza zakończona bransoletka. Warto jest powiedzieć zawczasu troszeczkę, mogłam powiedzieć na początku, że tyły nie wyglądają najbardziej estetycznie, aczkolwiek no jeśli to jest bransoletka, no to wiecie, no to i tak nie będzie tego widać, prawda, no bo nosimy tym wzorem, który potrzebujemy, że tak powiem, a nie który wiecie co chodzi, bo z breleczkami to jest inaczej, bo te breleczki gdzieś wiszą przy torebkach czy przy kluczach, więc widzimy ich obie strony. Wiadomo, niektórym to przeszkadza, ja też czasami kiedyś mi to bardzo przeszkadzało i podklejałam jakimiś materiałami, filcem czy ekoskórą. Później miałam
moment, w którym podklejałam te sznurki, ale nie, żeby ich nie było widać, bo je dalej było widać, ale żeby się nie zadzierały, bo wiadomo, to można jakby się zahaczyć o jakieś klucze czy coś i po prostu się tak wiecie, podedrze trochę. To zabezpieczałam po prostu klejem do tkani. W tym momencie raczej nie zabezpieczam tego, wierzę w swoje umiejętności już na tyle, aczkolwiek wiadomo, przezorne mam zawsze ubezpieczone, więc jeśli chcecie, podklejcie sobie to filcem właśnie albo jakimś cieńszym materiałem. W szczególności te breloczki, wydaje mi się, że najbardziej one najmniej estetycznie wyglądają, w tym sensie, że właśnie tylko w breloczkach widzimy dwie strony, bo w bransoletkach widzimy tylko jedną stronę, w obrazkach na ścianę widzimy tylko jedną stronę, więc tak. Aczkolwiek wychodzę z założenia, że trzeba pamiętać, że to jest rękodzieło i rękodzieło słynie w sumie z tego, że to nie jest zrobione maszynowo i słynie z niedoskonałości. Słynie, może to jest głupio powiedziane, ale no maszyna nie zrobi czegoś źle, chyba że zepsuje wszystko, a człowiek po prostu robi tak, żeby było dobrze, więc właśnie takie smaczki trochę w rękodziele powinny uchodzić za normalne. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak jest w mojej głowie. Więc mam nadzieję, że po dzisiejszym filmie jakoś Wam trochę rozjaśniłam to, jak robić te breloczki. Jeśli macie jakieś pytania albo sugestie dotyczące kolejnych filmów i tutoriali, to zapraszam Was oczywiście do sekcji komentarzy. Będę niezmiernie wdzięczna za odwiedzenie moich innych mediów społecznościowych, takich jak TikTok czy Instagram, na którym pokazuję czasami swoje właśnie prace i ich proces tworzenia. Oraz oczywiście będę wdzięczna za like, komentarz pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale. Dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!